Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję długopis 3D Polaroida, który potrafi drukować drewnem. Zapraszam na film. Polaroid wydał 3 długopisy 3D. Podstawowy Polaroid Play 3D, Polaroid Fast Play 3D, który posiada 3 wymienne dysze oraz prezentowany tutaj Polaroid Root Play 3D do drukowania filamentami zawierającymi drewno. Dwa pierwsze zasilane są standardowymi filamentami PLA o średnicy 1,75 mm. W przypadku przedstawionego długopisu Root według zapisów w instrukcji należy stosować specjalny filament z drewnem. Nie jest mi znany dokładny skład tego filamentu. Polaroid jawnie go nie podaje. Najprawdopodobniej jest to PLA z domieszką tzw. mączki drewnianej, ale w jakich proporcjach trudno określić. Co prawda spotkałem się na YouTube z uwagą, że każdy filament można stosować z każdym długopisem Polaroida, ale otrzymana przeze mnie informacja od producenta temu przeczy. Filament na bazie drewna wymaga ciut wyższej temperatury drukowania i taką ma fabrycznie ustawiony model Root, w odróżnieniu do zwykłego 3D Pena. W tych Polaroidach bowiem nie można ustawiać samemu temperatury drukowania. Co znajdujemy w opakowaniu? Instrukcję. 3 opakowania filamentów w 3 różnych odcieniach, po 5 metrów każdy. 1,5 metrowy przewód zasilający z końcówką USB. Nie ma jednak samego zasilacza, który moglibyśmy podłączyć do gniazdka sieciowego. Podstawkę. Oczywiście samo urządzenie. I osłonę ekranu z podkładkami. Do pracy przyda nam się jeszcze ładowarka USB, której producent nie załączył, oraz nożyczki bądź cążki do obcinania nadmiaru materiału. Przyjrzyjmy się teraz długopisowi. Urządzenie jest lekkie, ale ma dosyć duże wymiary zewnętrzne. 180 mm wysokości, 35 mm szerokości i 47 mm głębokości. Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego i jedynie pomalowany tak, aby sprawiał wrażenie drewnianego i nawiązywał do materiału, z którym pracuje. Konstrukcja przypomina dosyć powszechne i tanie długopisy 3D wzorujące się na pierwszej generacji Scribblera. Jest jednak kilka różnic. Przyjrzyjmy się zatem budowie. Po jednej stronie mamy przycisk włączania i wyłączania, którego pojedyncze przyciśnięcie powoduje bądź to włączenie, bądź wyłączenie urządzenia, a przy włączonym urządzeniu dłuższe przytrzymanie spowoduje wyciągnięcie filamentu. Można tutaj zaznaczyć, że po 7 minutach niekorzystania urządzenie samo wysuwa filament i się wyłącza. Poniżej mamy przycisk drukowania. Krótkie naciśnięcie uruchamia i zatrzymuje automatyczne drukowanie. Długie wciśnięcie pozwala drukować tak długo, jak długo trzymamy przycisk wciśnięty. Przyciski minus plus, zlokalizowane po drugiej stronie, odpowiadają za zmniejszanie oraz zwiększanie szybkości podawania filamentu. W tanich długopisach 3D ustawienie odbywa się za pomocą podobnie zlokalizowanego suwaka. Na minus należy odnotować, że w Polaroidzie brakuje jednak wskazania aktualnie wybranej szybkości podawania filamentu. Można jedynie się jej domyśleć po odgłosach silnika. Jest to trochę męczące, zwłaszcza że po wyłączeniu urządzenia następuje reset tego ustawienia. Na środku obudowy znajduje się dioda. Miga ona na czerwono, gdy urządzenie się nagrzewa, oraz na niebiesko, gdy jest nagrzane i gotowe do pracy. Z kolei, gdy wysuwany jest filament, miga ona na zmianę na czerwono i niebiesko. Od góry odnajdujemy okrągłe gniazdo zasilania. W odróżnieniu do części najtańszych długopisów 3D zasilanych zasilaczami 12V, Polaroid wymaga 5V i 2A. Możemy zatem skorzystać z mocniejszych ładowarek USB, ale także powerbanków, o ile mają odpowiedni prąd na wyjściu. Obok gniazda zasilania znajduje się otwór do wprowadzania filamentu. Na dole po bokach znajdujemy 2 przyciski nieopisane w instrukcji, które najprawdopodobniej pozwalają zdjąć końcówkę długopisu wraz z dyszą. Z kolei na przodzie znajdujemy wlot powietrza.
Aby rozpocząć pracę z długopisem, należy podłączyć go do zasilania. Możemy w tym celu wykorzystać np. ładowarkę do telefonu. Następnie wciskamy włącznik i czekamy kilkadziesiąt sekund, aż urządzenie się nagrzeje. Wówczas dioda zamiast na czerwono zacznie się świecić na niebiesko. Teraz można założyć filament. W tym celu wystarczy krótko nacisnąć przycisk drukowania i delikatnie wsunąć wkład w otwór. Gdy po chwili z dyszy zacznie się wydostawać filament, znaczy, że urządzenie jest gotowe do pracy. Ponowne krótkie wciśnięcie przycisku drukowania zatrzyma wysuwanie filamentu. Gdy chcemy zmienić kolor filamentu, wystarczy wcisnąć i przytrzymać dłużej przycisk włącz-wyłącz. Po chwili filament zacznie się cofać, ale trzeba pamiętać, że wysunięcie całego materiału z długopisu trwa chwilę. Na koniec warto przyciąć końcówkę filamentu, bo instalując wkład powinien on mieć zawsze gładkie i proste zakończenie. Jak widać, długopis możemy też zasilić powerbankiem, pod warunkiem, że jego prąd na wyjściu wynosi co najmniej 2 A. Kiedy filament jest już założony, możemy przystąpić do rysowania. Każdorazowe krótkie wciśnięcie przycisku drukowania rozpoczyna bądź pauzuje podawanie filamentu. Jeśli przytrzymamy przycisk dłużej, to materiał będzie podawany tylko tak długo, jak długo przycisk pozostaje wciśnięty. Pierwsza próba typowa. Rysowanie w poziomie i w pionie wydawało się nie takie trudne. Muszę przyznać, że o ile cały długopis, pomimo dosyć dużych rozmiarów, całkiem wygodnie leży w dłoni, przycisk uruchamiający i wstrzymujący drukowanie umieszczony jest tak, że da się go obsługiwać dosyć łatwo kciukiem, przynajmniej przez osobę praworęczną, to ustawienie szybkości było dla mnie strasznie niewygodne. Przyciski leżały daleko od opuszka palca wskazującego, także w trakcie pracy nie mogłem do nich łatwo sięgnąć. Jak wspomniałem, Polaroid do swoich zestawów dodaje osłonę wyświetlacza z podkładkami. Przydatne jest to, gdy chcemy odrysować wzór znajdujący się np. na telefonie lub tablecie. Zwłaszcza, że Polaroid dostarcza oprogramowanie na urządzenia mobilne o nazwie TraceUp, w którym znajdziemy szablony przykładowych rysunków. Szkoda, że na razie jest ich tylko 10. Na szczęście możemy do niego zaimportować własne obrazki. Oczywiście odrysowywany wzór możemy wyświetlić na ekranie korzystając z każdego innego programu. Niemniej jednak muszę przyznać, że w pozycji, w której siedziałem, nie mogłem przyzwyczaić się do rysowania po osłonie oddalonej o kilka milimetrów od ekranu. Zdecydowanie łatwiej odrysowuje mi się wzory przeniesione na kartkę. Kilka metrów filamentu poszło na próby i stopniowo zaczęło mi iść coraz lepiej. Najpierw wzory ażurowe, najprostsze możliwe. Potem próby wypełniania wzorów przestrzennych. Tu widać charakterystyczną fakturę wynikającą ze sposobu formowania kształtu. Na szczęście końcowy wydruk można jeszcze obrabiać, zarówno szlifując, jak i wygładzać, stosując np. wypalarkę z odpowiednią końcówką. Dobrze jednak, gdy wypalarka ma regulację temperatury, trzeba bowiem uważać, żeby nie przypalić materiału. Na koniec próba z czymś większym. Zrobię lokomotywę. Przygotowałem szablony elementów do odrysowania. Troszkę nie przemyślałem, bo toner przenosił się na ciepły filament, przez co wydruk został delikatnie zabarwiony na krawędziach na czarno.
Przy okazji tego zadania wypróbowałem też techniki łączenia dwóch wydrukowanych elementów. Całkiem przydatna do tego celu okazała się tak zwana trzecia ręka. I tak wygląda efekt końcowy. Daleko mu do doskonałości. Widać, że posługiwanie się tym narzędziem wymaga wprawy. Oczywiście długopisowi 3D daleko do możliwości drukarek 3D, ma jednak kilka cech, które sprawiają, że może być przydatnym gadżetem, a nie tylko zabawką dla dzieci. Jest oczywiście dużo tańszy, po drugie nie wymaga żmudnego ustawiania, czy też zaznajomiania się ze specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym przygotowywać projekt 3D do wydruku. A po trzecie, nie ma ograniczonej przestrzeni roboczej związanej z przygotowywanym elementem. Można go też wykorzystać do obrysowywania kształtów przestrzennych. Jakość efektu zwykle zależy od zdolności manualnych operatora, a sam wydruk 3D prawie nigdy nie będzie gładki jak w przypadku drukarki, choć można go jeszcze podać obróbce. Sam długopis Polaroida ma jednak moim zdaniem kilka poważnych wad. Jest on konstrukcją o dużych wymiarach, z mało ergonomicznie rozłożonymi przyciskami do sterowania. Ze względu na brak możliwości ustawienia temperatury w zasadzie możemy stosować tylko jeden typ filamentu. Polaroid dostarcza swoje wkłady w opakowaniach zawierające mieszanki kolorów, nie możemy zatem wybrać tylko jednego koloru. A poza tym wynik uzyskiwany drewnianym filamentem mógłby być mniej błyszczący i bardziej naturalny.